Wracamy z powrotem do naszych rozważań na temat sieci Bitcoin. Dzisiaj powiemy sobie trochę o demokracji. Ogólnie jak działa demokracja w sieci Bitcoin. W sieci Bitcoin możemy przegłosować różne nowe zmiany dotyczące sieci i budowy. Oczywiście takie mniejsze zmiany są możliwe do przegłosowania. Jest to wszystko demokratycznie można przegłosować, ale większe zmiany do sieci Bitcoin są bardzo trudne do przegłosowania ze względu na to, że ekonomicznie się to nie opłaca. Sieć Bitcoin powoduje to, że im więcej osób się do niej dołącza, tym trudniej się odłączyć. Coraz więcej zwolenników jest tej sieci i po prostu ekonomicznie nie opłaca się fundamentów niszczyć Bitcoina. Ale mamy przypadki, tak jak w 2017 roku, gdzie powstał Bitcoin Cash, czyli odłam, druga droga Bitcoina tak zwana. Bitcoin podzielił się na drugi łańcuch, Bitcoin Cash. Było to spowodowane konfliktem związanym z rozmiarem bloku. Oryginalny rozmiar bloku zawiera 1 MB, a Bitcoin Cash, zwolennicy w ogóle Bitcoina Cash uważają, że ten blok powinien być o wiele większy. I tak w Bitcoin Cash bloki są większe niż 1 MB. Bitcoin Cash powstał w 2017 roku i na początku znajdował się w pierwszej dziesiątce miejsc, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Niestety ze względu na to, że nie zdobył serc innych kryptomaniaków, Bitcoin Cash stopniowo spadał na coraz niższe miejsce, gdzie obecnie na rok 2023 zajmuje około 30 miejsce. Dokładnie nie pamiętam które, ale jest dosyć niskie. W momencie, gdy powstał Bitcoin Cash, powstały też inne odłamy Bitcoina, typu Bitcoin ABC czy Bitcoin Gold, ale one stanowią w ogóle całkowitą nicość w stosunku do Bitcoina głównego, a później Bitcoina Cash. W tej chwili numer jeden, jeżeli chodzi o Bitcoina, jest Bitcoin Core, czyli ten główny, który działa od początku do dzisiaj, z niezmienionym rozmiarem bloku. Z drugiej strony naukowcy uważają, że żeby zniszczyć sieć Bitcoin, albo była szansa zniszczenia tej sieci, potrzeba 50% mocy internetu. Jest to bardzo trudne do zorganizowania, ale mamy też nowy kierunek, który daje nam możliwości, żeby naruszyć, zniszczyć, złamać sieć Bitcoin, takie jak komputery kwantowe. Oczywiście w tej chwili one raczkują, ale co roku coraz większe osiągnięcia pojawiają się w tej sytuacji. Komputery kwantowe troszkę działają inaczej niż komputery zwykłe ze względu na to, że za bardzo nie nadają się do normalnych obliczeń matematycznych. Tradycyjne komputery robią to o wiele lepiej niż ludzie. Komputery kwantowe jest pytajnik. Nie wiadomo, jak będą działać w przyszłości, czy naprawdę rozwiną się na tyle, że stanowią zagrożenie do rozwiązań kryptograficznych, które na przykład tworzy Bitcoin. Z drugiej strony mamy programistów, którzy działają po stronie Bitcoina i mogą stworzyć odpowiednią łatkę, która spowoduje, że Bitcoin stanie się odporny na działanie komputerów kwantowych i wszystkie obliczenia. Więc tak to wygląda. Teraz przejdziemy do wydobywania bitcoinów co 4 lata. Wiemy bardzo dobrze, że co 4 lata liczba bitcoinów zmniejsza się, gdzie obecnie jest 6,25. Tutaj chciałem się poprawić w stosunku do poprzedniego materiału, gdzie podałem liczbę 6,125, jest błędną informacją. Prawidłowa jest 6,25 bitcoina co 10 minut. Oczywiście, jeżeli zostaną wykopane wszystkie bitcoiny, a stanie się to około 2140 roku, nie będzie pojawiać się więcej bitcoinów w związku z działaniem sieci.
Statystycznie jest obliczone, że do 2025 roku zostanie wydobyte 20 milionów bitcoinów, z czego ostatni 1 milion będzie przez resztę czasu wydobywany. Będzie to bardzo mała ilość w stosunku do liczby bitcoinów, które zostały wykopane oraz zgubione, bo duża część tych bitcoinów jest też zgubiona. A w roku 2017 już mieliśmy 80% bitcoinów wydobytych. Więc im starsza sieć, tym mniej bitcoinów jest wydobywanych i mniej bitcoinów znajduje się w posiadaniu różnych ludzi. I teraz przejdziemy sobie do roku 2009, gdzie zaczął się początek, jeżeli chodzi o eksperyment Bitcoin. W tej chwili dalej jest to eksperyment, ale już nie taki ryzykowny. W roku 2009 została wykonana pierwsza transakcja na Bitcoinie, znaczy transakcja, mówię o transakcji giełdowej. Na giełdzie New Liberty Standard został kupiony Bitcoin za cenę 1/100000 dolara. To było pierwsze kupno Bitcoina na giełdzie. W niedługim czasie za Bitcoiny zostały kupione 2 pizze za cenę 25 000 bitcoinów, około 25 dolarów. W tej chwili możemy powiedzieć, że to były najdroższe 2 pizze na świecie, ale w tamtym czasie Bitcoin nie miał jakiejś znaczącej wartości i zajmowali się nim głównie geecy technologiczni. Ale z biegiem czasu sieć się rozrastała do większych rozmiarów. Dzisiaj wiemy bardzo dobrze, że ta sieć jest bardzo duża i mocno rozwinięta. Tak kończymy nasze krótkie rozważania na ten temat. Wszystkie rozważania, które tutaj są zaczerpnięte, to głównie streszczenie niektórych rozdziałów z książki Standard Bitcoina oraz wzbogacone o przemyślenia autora. Więc do zobaczenia. Żegnam. Shaolin.